Witam w autorskim podcaście i newsletterze na celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a 2 razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na celowniku jest pani dr Magdalena El-Gamari. Witam serdecznie, Magdaleno. Dzień dobry. Dr Magdalena El-Gamari, wykładowczyni Collegium Civitas, kierowniczka pracowni bezpieczeństwa kulturowego, związana także z Instytutem Badań nad Turcją, akademiczka, ekspertka, szkoleniowiec w temacie aktywności organizacji terrorystycznych i procesów radykalizacji obszaru MENA, autorka kilku książek i setek artykułów o charakterze międzynarodowym. Zgadza się. Dziękuję za zaproszenie. Pani doktor, to ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Mamy tak naprawdę wiele tematów, które powinniśmy poruszyć, które są w kręgu Pani zainteresowań, bo przede wszystkim Twoje zainteresowania oczywiście wiążą się z obszarem MENA i chciałbym na początek Cię prosić, abyś troszeczkę to rozwinęła, co to jest, skąd te zainteresowania. No i będziemy mogli przejść tak naprawdę do zagrożeń dotyczących pokoju, a de facto możliwości wojny, terroryzmu i tego wszystkiego, co się może potem przenieść na Europę, bo patrząc tak trochę z egoistycznego punktu widzenia, przecież to nas interesuje najbardziej. Jasne, ja sobie też zdaję sprawę, w jakim momencie jesteśmy, jak wiele słyszy się na temat, właśnie, akronimu w języku angielskim, którego używam MENA, który odnosi się do Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. On też alternatywnie jest określony jako WANA, rozszerzając trochę kontekst na Azję Zachodnią, Afrykę Północną, bo wtedy łapie się pod to zarówno Pakistan, jak i Afganistan. Natomiast w obszarze moich zainteresowań Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, patrząc na ten kontekst północnoafrykański, jest Libia, jednocześnie z której pochodzę. Natomiast analizując to, co wydarzyło się w regionie, czyli 2011 rok, arabskie rewolucje, ja celowo je nazywam arabskimi rewolucjami, nie arabską wiosną, interesują mnie zmiany społeczno-kulturowo-religijne, jakie nastąpiły w regionie, ale też aktywność wojskowa, czyli ta aktywność militarna po interwencjach NATO, w obliczu których zarówno upadłe dyktatury Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu miały miejsce. I nie da się o pewnych rzeczach mówiąc, nie analizując również kontekstu Bliskiego Wschodu. Zatem tutaj wszelkiego rodzaju przemiany, które wiążą się oczywiście z aktywnością terrorystyczną, bo interesuje mnie bezpieczeństwo i obronność. Specjalizuję się w aktywności i propagandy głównie El-Dowla Islamiyya, czyli tak zwanego państwa islamskiego, oraz aktywności Al-Kaidy i innych podmiotów o charakterze terrorystycznym i jak ich aktywność wpływa na codzienne życie społeczności, nie tylko Arabów, ale tych ludzi, którzy mieszkają tam w rejonie. W połączeniu z polityką, kulturą, religią to jest bardzo wielowymiarowe i czasami bardzo trudno mi określić jednym zdaniem i jednym słowem, co dokładnie należy do mojego obszaru, dlatego że to wszystko po prostu ma wzajemne powiązania. Właśnie, a środowisko akademickie, że tak powiem, jest tym miejscem, które po prostu odpowiada na wydarzenia i przełomy, które mają znaczenie właśnie w tym obszarze. A jest 2024 rok na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Bardzo dużo się wydarzyło i dlatego też niestety muszę to łączyć z migracją i kontekstem 2015 roku, jeżeli chodzi o moje analizy. Magdaleno, szkolisz i nasze służby, co nie jest tajemnicą, szkolisz i organizacje międzynarodowe, posiadasz swoje doświadczenie, masz wiedzę, to muszę zadać pytanie, które niektórym może się wydawać banalne, ale może warto się nad nim pochylić. Jaka jest geneza tak naprawdę całego tego niepokoju, by nie powiedzieć trochę brzydko, ale dosadnie chaosu, zarówno w Afryce, zwłaszcza tej północnej, ale nie tylko, bo Sahel tak naprawdę obejmuje trochę szerszy obszar. I teraz o co chodzi tak naprawdę w tym wszystkim? Czy to wynika z pewnego kształtowania się tych państw i relacji między nimi w pewien sposób na nowo, zemsty za kolonializm, efektu narzucenia też chorych, umówmy się, granic kreślonych często od linijki,
dlatego próbują między sobą i te tarcia mają miejsce i na miejscu, i również w formie tak naprawdę eksportu tego, no zwłaszcza na Europę. No, bo teoretycznie odpowiedź jest prosta, ale wcale jakby się dobrze nad tym zastanowić i zgłębić, wcale taka nie jest. Absolutnie. Wydaje mi się, że to jest chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jakie może paść, to znaczy, co było pierwsze i od czego to wszystko się zaczęło. Ja nie ukrywam, kiedy mam trochę więcej czasu, zarówno analizując przemiany społeczno-polityczne, ale nawet analizując i wskazując na procesy radykalizacji, stawiam tezę, że musimy się cofnąć do Imperium Osmańskiego, ale to też nie będzie początek tego, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie. Natomiast bez znajomości historii i bez zrozumienia, właśnie już wspomniałeś, kolonializmu, tego, kto rządził w jakim kraju arabskim, kto był w Afryce Północnej, kto był na Bliskim Wschodzie, jaka wówczas była narracja w stosunku do ludzi, którzy już tutaj mieszkali, jakie były zależności, nie możemy zrozumieć współczesnego świata, a przede wszystkim całego obszaru regionu MENA. Natomiast oczywiście nie tylko upadek Imperium Osmańskiego, to też układ Sykes-Picot, o którym mówisz, czyli to właśnie od linijki podzielenie poszczególnych krajów Bliskiego Wschodu. Mówię w pewnym sensie narzucenie granic, dlatego że ja osobiście, przechodząc też tą edukację arabską, nie miałam okazji uczyć się tej historii i bardzo często o tym mówię, dlatego że też my jako analitycy, eksperci tłumaczymy, wyjaśniamy świat i dlatego też im więcej tych czynników politycznych, tym nam jest łatwiej. Natomiast z perspektywy ludzi, którzy tam mieszkają, to wydaje mi się coś, co tłumaczy i poniekąd będzie odpowiadać na Twoje pytanie, to, że historia, która miała miejsce nawet setkę lat temu, jest dalej obecna na ulicach Bliskiego Wschodu. I to nie oznacza tylko upadek Imperium Osmańskiego, wyprawy krzyżowe, ale już przechodząc w tutaj czasy współczesne, powstanie państwa Izrael. Na to nakłada się gospodarka, na to nakłada się polityka, na to nakładają się wewnętrzne frustracje ludzi, którzy żyją w tym regionie i zależności polityczne, i ludzie, którzy żyją w bardzo trudnych realiach, często nie mając na nic wpływu. I żeby to wszystko zrozumieć, z jednej strony ta wiedza historyczna jest nam absolutnie bezwzględna, ale też zrozumienie ummy, czyli wspólnoty muzułmańskiej, która jest kolektywna. A mówiąc o tym, że jest kolektywna, jest dla mnie też bardzo dobrym punktem wyjścia do tego, że nie ma tutaj indywidualizmu. Jest to coś w rodzaju konceptu dużej grupy rodzinnej, grupy, która się wspiera, grupy, która jest razem, gdzie nie ma jednego nadrzędnego dobra indywidualnego, a jest dobro wspólne, jeżeli chodzi o ludzi. Natomiast nad tym wszystkim można byłoby powiedzieć, że do jeszcze 2011 roku byli dyktatorzy, którzy rządzili czasem i po kilkadziesiąt lat w poszczególnych krajach arabskich, a ludzie przyzwyczaili się do tego, że wiedzą, w jaką grę grają, grę polityczną, grę społeczną, wiedzą, na co sobie mogą pozwolić, a jakich tematów omijać. I dlatego idąc w tym kierunku przechodzę do 2011 roku i właśnie arabskich rewolucji, no bo teraz poniekąd one są dla mnie punktem odniesienia do tego, co dzieje się w krajach Afryki Północnej, nie tylko Libii, którą się zajmuję, ale też tego, co dzieje się w Egipcie, co dzieje się w Tunezji, co dzieje się w Algierii, albo patrząc ogólnie tutaj na kontekst Sahelu i na przykład globalnego indeksu terroryzmu, który wskazał, że właśnie mamy ten wzrost terrorystyczny prawie o 400% w tym obszarze, próbuję odpowiedzieć na pytania, dlaczego się tak wydarzyło, co takiego się wydarzyło, no i staram się łączyć wszystkie kropki na tyle, ile oczywiście potrafię, bo dalej moja wiedza jest niepełna, ja cały czas się doszkalam, cały czas się uczę. Natomiast to, co jest dla mnie bardzo wymagające, bo powiedziałeś o szkoleniach, ja muszę krótko, treściwie i merytorycznie, czasem w kilku zdaniach opowiedzieć, co się wydarzyło i z czym się mierzymy. I to jest chyba największe wyzwanie, żyjąc w dobie mediów społecznościowych, scrollowania, to znaczy my szukamy łatwych i prostych odpowiedzi, a nich niestety tutaj, Arturze, ich nie ma. Musimy zrozumieć i kulturę, musimy zrozumieć religię, musimy zrozumieć kolektywizm, musimy zrozumieć kolonializm, ale i panarabizm. Musimy zrozumieć dyktatorów i to, jak żyło się ludziom wtedy i chaos, który obecnie trwa, który jest trochę taką kulą śnieżną tych wszystkich problemów nagromadzonych przez dziesięciolecia, a nawet i dłuższy okres czasu. Magdaleno, zanim przejdziemy dalej do tematów, które wydają się bardziej oczywiste i na które być może nasi słuchacze czekają, powiedziałaś coś, co bardzo mocno mnie zaciekawiło. Mianowicie, że gdzieś ominęło cię w edukacji momenty najpewniej tych państw, społeczności,
No u nas mamy trochę taką, niektórzy tak przynajmniej zarzucają, że my najczęściej to świętujemy nasze narodowe porażki. Czemu się wydarzyło tak, że w tej twojej edukacji te elementy są gdzieś wycięte? To nie jest pewnie przypadek, to jest pewnie jakieś celowe działanie. Nie chcą się do czegoś przyznać, że ktoś, brzydko mówiąc, był nad nimi i robił im krzywdę, czy może jakiś inny jest cel, bo to może też jest jakiś taki ważny, nie wiem jak to nazwać, czynnik klucz do zrozumienia pewnych problemów, a dalej idąc i postaw. Jasne, ja to też użyłam tego sformułowania celowo, natomiast po tym, jak podkreśliłeś tą moją wypowiedź o tym, że nie uczyłam się tej historii w swojej arabskiej edukacji, to też warto podkreślić. Wydaje mi się, że to dla naszych słuchaczy, którzy będą, no właśnie, zastanawiać się, o co tak naprawdę chodzi, będzie zarówno wytłumaczeniem, nie będzie tylko ciekawostką, ale będzie pewnym nomen omen takim wytłumaczeniem tego też, co dzieje się bezpośrednio w terenie, na miejscu. Proszę sobie wyobrazić, żyję w czasach, kiedy Libią rządzi Muammar Kaddafi. Muammar Kaddafi natomiast nie jest to Libia, a wielka arabska, libijska Dżamahirija ludowo-socjalistyczna. Są to czasy, gdzie ze szkół jest usunięta nie tylko historia, ale i matematyka. To jest niezwykle istotne. Historia, której się uczyłam, była to tylko i wyłącznie historia w oparciu o Zieloną Książkę, czyli książkę przywódcy właśnie nieżyjącego. Zresztą ostatnio obchodziliśmy rocznicę śmierci dyktatora 20 października. Wydanie Zielonej Książki, która opisywała filozofię polityczną Kaddafiego, jego poglądy na demokrację, która odrzucała liberalne rozumienie demokracji, proponował takie sformułowanie demokracji bezpośredniej, ale ja się uczyłam o komitetach ludowych. Uczyłam się o głosie ludu, o koncepcji dyktatury proletariatu, połączeniu demokracji bezpośredniej i socjalizmu, po prostu coś, co myślę, że się w głowie nie mieści, natomiast z perspektywy Polski i też po naszej polskiej historii jest niezwykle ciekawe i zbieżne, to znaczy niektóre rzeczy były po drodze dla ówczesnych rządów i ich się uczyliśmy, a ja patrząc na tą koncepcję libijską, po prostu uczyłam się Zielonej Książki i tego, co można, czego nie można. W Zielonej Książce można było przeczytać na przykład takie zdania, to też pewnie Państwa może nawet trochę rozbawi, że kobieta tak samo jak mężczyzna może jeść, że są komitety ludowe, że jest władza ludu i koncepcje niezwykle, że tak powiem, filozoficzne, wyimaginowane ówczesnego przywódcy Muammara Kaddafiego, który zastąpił całą historię, tą przepiękną, niezwykle ważną historię Libii i tego, co się wydarzyło od czasów starożytnych, po prostu ją wyciął. Wyciął ją i zastąpił swoją narracją historyczną, która była związana bezpośrednio z nim. A jego historia zaczyna się w 1969 roku, więc poniekąd każdy Libijczyk, który wówczas chodził do szkoły, że tak powiem, nie zna innej historii. I trzeba się jej dokształcić. I dlatego to jest też niezwykle ważne, że ja też jako naukowiec staram się właśnie uzupełniać tą swoją wiedzę historyczną, ale dzięki temu, że też tego nie doświadczyłam, jestem w stanie zrozumieć tego, kto jest tam na miejscu, kto nie rozumie, co z czego wynika i dlaczego pewne podziały miały miejsce, bo nigdy nie słyszał o układzie Sykes-Picot. Arabowie też o nim niektórzy nigdy nie słyszeli. I nie tylko Arabowie, mieszkańcy całego regionu, więc robiąc to celowo, myślę, że już odpowiedziałam w ten sposób na kilka Twoich kolejnych pytań, bo to jest klucz wszystkiego. Żyliśmy w miejscach, które narzucały nam to, o czym możemy się uczyć, czy jeździmy na wycieczki szkolne, czy poznajemy historię danego miejsca, czy nie. I co jest dozwolone, a co jest niedozwolone. Określone ramy i zasady życia społecznego i dopasowania się, gdzie w centrum zawsze była rodzina, bo na politykę nigdy nie mieliśmy żadnego przełożenia i lepiej było się nią nie interesować, bowiem z każdego nie tyle okna, ale z każdej ściany, każdego pomieszczenia naszego domu patrzył na nas Muammar Kaddafi. I lepiej było się uśmiechać i mówić tylko i wyłącznie pozytywnie na jego temat, bo jak tak nie było, człowiek mógł zaginąć na kilkanaście albo kilkadziesiąt lat w kolonii karnej, gdzieś na polach naftowych i mógł nigdy z niego nie wrócić. Tak wygląda ta historia. Magdaleno, ale mówisz o rzeczach, które można powiedzieć, chociaż tak trochę w cudzysłowie, że są oczywiste. To jest kwestia indoktrynacji, to jest kwestia polityki i retoryki historycznej, tak bym to nazwał. To jest kwestia leczenia też pewnie własnych kompleksów i swojego ego. Ale mi też w jakiś sposób bliski jest Liban i kiedy
tam przebywałem, widziałem, że rodzicom bardzo często, jeżeli mają oczywiście taką możliwość, to wysyłają dzieci do szkół, gdzie przede wszystkim będą języki, no i właśnie pytanie, czy obce, tak? Bo mowa oczywiście przede wszystkim o języku francuskim, o języku angielskim. To mimo wszystko wydaje się, że są miejsca, gdzie młodych ludzi chyba przygotowuje się do funkcjonowania w takim szerokim środowisku i niekoniecznie tylko i wyłącznie na własnym kontynencie. Mhm. Bo takie obserwacje można wyciągnąć i teraz w pewien sposób ja bym powiedział, że to się może trochę kłócić, bo z jednej strony dbamy o wykształcenie tego dziecka, ale dbamy wycinkowo, a to, o czym przed chwilą powiedziałaś, z wiadomych przyczyn jest wycięte. Czy kwestia tej edukacji nie tylko w Libii mimo wszystko teraz się zmienia? Pokazuje się to inaczej, bo umówmy się, człowiekowi dorosłemu, dojrzałemu, już niekoniecznie 20-latkowi, którym łatwiej pewnie sterować. Ale z drugiej strony, jak ktoś ma lat 30, 40, a i więcej, no powiedz mu teraz, że coś tak naprawdę wygląda inaczej, kiedy on całe życie w tym, nazwijmy to, Matrixie trwał. No niespecjalnie chyba będzie skory to przyjąć i tutaj też może być pole do pewnych, delikatnie mówiąc, nieporozumień, by nie powiedzieć dalej, no idących potem w agresywne formy. No jasne, pamiętajmy, że każde niezrozumienie budzi lęk, każdy lęk budzi frustrację, każda frustracja powoduje, no właśnie, skręt w różnego rodzaju poglądy. Natomiast myślę, że tutaj zupełnie to nie jest ten kierunek, jeżeli chodzi o Afrykę Północną, dlatego że powiedziałeś o językach. Wówczas Libijczycy uczyli się języka angielskiego. Kaddafi oferował studia, zresztą mnóstwo Libijczyków studiowało w Polsce. Akademiki do dnia dzisiejszego w niektórych naszych uczelniach wojskowych nazywane akademikami libijskimi. Poziom wykształcenia z jednej strony był bardzo wysoki, natomiast może w ten sposób to państwo narzucało zasady, jak i też możliwość korzystania z tych subsydiów, na przykład jak zagraniczne studia. Natomiast to, co wydarzyło się po latach, i Muammar Kaddafi, który zginął, jak i transformacja państwa, którą obecnie obserwujemy po upadku reżimu, w zasadzie w każdym też innym kraju, nie tylko w Libii, ta sytuacja jest zupełnie inna, bo tak, zgadzam się, każdy z rodziców, każdy rodzic chce zapewnić swojemu dziecku odpowiednią edukację. Ale wyobraź sobie, że żyłeś w kraju, gdzie ta edukacja była. Okej, uczyłeś się o koncepcji ludu, Jamahirii, o połączeniu demokracji bezpośredniej, socjalizmu i islamu, ale było bezpiecznie. Wyobraź sobie świat w 2015-16 roku, gdzie jeżeli chcesz iść do szkoły, to musisz uważać na snajperów, którzy mogą do ciebie strzelać. I wtedy zadanie jest rodzica takie: czy puszczać dziecko do szkoły, czy nie puszczać? Oczywiście, że nie puszczać. Edukacja domowa. Tak, tylko jak mam 11 dzieci, to jest ciężko zapewnić tą edukację domową, bo pierwszorzędną potrzebą będzie zapewnienie jedzenia tym dzieciom. O edukacji można myśleć później, wtedy, kiedy jest bezpiecznie, kiedy można kupić swoim dzieciom chleb, kiedy organizacje terrorystyczne nie pouczają cię, jakim tempem chodu masz chodzić, kiedy nie obcinają ci rąk za prowadzenie samochodu, jeżeli jesteś kobietą. I tak dalej mogłabym mnożyć, nie chcę w to wchodzić, ale jest to bardzo Czyli trudne. trochę klasyka i piramida Maslowa, prawda? Dokładnie. Więc edukacja edukacją, natomiast bezpieczeństwo jest absolutną prerogatywą, fundamentem wszystkiego na Bliskim Wschodzie. I poniekąd przechodząc z Afryki Północnej na Bliski Wschód, to jest też coś, co widzimy teraz. Te nastroje radykalizacji, albo może w ten sposób, te organizacje terrorystyczne, tak, na czele zawsze jest ten, który świetnie łączy politykę, religię, militaria i jest tak naprawdę świetnym biznesmenem, który potrafi wykorzystywać biednych, niedoedukowanych bardzo często ludzi, a przede wszystkim dzieci, których jest bardzo dużo na Bliskim Wschodzie. Żyjemy obecnie, jestem cały czas na Bliskim Wschodzie mentalnie, w czasach, kiedy bardzo wielu mężczyzn zginęło w trakcie konfliktów, rewolucji i wojen. Jako kobieta jestem sobie to w stanie wyobrazić, też mam córkę, że moim głównym zadaniem jest najpierw bezpieczeństwo, a dopiero później edukacja. Ale co w momencie, kiedy jestem sama i mam hipotetycznie 8 dzieci? I tych nas, kobiet, byłoby dużo. Co jeżeli zbombardowano nam dom? Co kiedy dano nam 12 godzin na opuszczenie naszego domu, jeżeli w ogóle by nam dano tyle? Co w sytuacji, kiedy żyjemy wszyscy w namiocie? Ja, Artur, wielokrotnie też byłam w tych rejonach, które no właśnie, gdzie i kobiety, mężczyźni, i dzieci żyją w takich rejonach. W tych obozach syryjskich miałam okazję być w obozie El Hol dla kobiet Daesh, ale też w innych obozach w Iraku, w Libanie, w Syrii.
I powiem w ten sposób, tam o edukacji nikt nie myśli, a tylko społeczeństwo, które jest wyedukowane, łączy te kropki i jest w stanie zawrócić ze złej, też ekstremistycznej czasami w poglądach drogi. Jeżeli nie, to staje się albo tymi, którzy zostaną wykorzystani przez siły polityczne, militarne, milicje, ja bardzo często używam sformułowania milicji, czyli organizacji paramilitarnych, bo będą po prostu chcieli poprawić swój byt, bo dostaną pieniądze, dostaną wynagrodzenie i czy to będzie 8-latek, czy 11-latek, czy 11-latka, nie ma najmniejszej różnicy i dlatego możemy sobie teraz rozmawiać o edukacji i o tym, co się zmieniło, ale w sytuacji permanentnego konfliktu, tego, który obserwujemy w wielu krajach arabskich, no to trochę ta sytuacja się zmieniła i dlatego tym ostatnim momentem, do którego ja się teraz odnoszę, to jest właśnie ten 2011 rok, później powstanie tak zwanego państwa islamskiego, ale jak dla mnie ono nie powstało później, a wcześniej, w 2008 i 2009 roku, ale o tym możecie Państwo poczytać w moich publikacjach. Nie będę teraz robić tutaj wykładu, co z czego się wzięło, kogo wypuszczono z więzienia, kogo były to pomysły. Natomiast to wszystko spowodowało, że w jednym momencie mieliśmy upadek czegoś, co ludzie świetnie znają. Na początku, powiem na przykładzie Libii, rewolucja, śmierć Muammara Kaddafiego to był festiwal wolności. Festiwal wolności, radości i to przez chwilę była to kraina szczęśliwości. Tylko nikt nie pomyślał, co dalej. Nie pojawili się liderzy, którzy wzięli sprawy w swoje ręce, a powiem więcej, mądrzy liderzy. Pojawili się ci, którzy chcieli zarobić jak najwięcej. Okazało się, że tylko na naszej ulicy jest 6 organizacji paramilitarnych, każdy się uzbroił, bo wszędzie była broń i każdy chce być dowódcą, a czasami była to grupa 20 niespełna 15-latków, którzy mają broń i są umundurowani. Gdzie świętości i gdzie pewien ustrój stary rodziny arabskiej, który w tamtych czasach był jeszcze do upilnowania, to znaczy byli mężczyźni. W w arabskiej społeczności kwestia ojca i szacunku do tego ojca, jak i zasady rodziny były priorytetem w momencie, kiedy zabrakło ojców. I wydaje mi się, że szanowni Państwo, to i dla naszych słuchaczy to będzie, to myślę, że to do Was też trafi. W momencie, kiedy nie ma tego, który dowodzi, 14-latek mówi matce, co ma robić. Mówi: mamo, bo ja teraz jestem obrońcą, ja jestem mężczyzną, mam kałasznikowa. W pewnym momencie kałasznikowe w Libii kosztowały $3. Każdy miał kałasznikowa. Więc proszę sobie wyobrazić tych, którzy nie poszli do szkoły, którzy wzięli sprawy w swoje ręce, którzy musieli bardzo szybko dorosnąć i niekoniecznie mieli jakąkolwiek edukację. Ja wiem, że ten krajobraz jest przerażający, ale proszę najpierw wejść w buty i zrozumieć, co my byśmy zrobili w takiej sytuacji, bo i Polska też ma swoje doświadczenia wojenne i tak samo doświadczenia powstańcze i bardzo często ta edukacja, która no właśnie, jeżeli były na to możliwości, no to była emigracja, jak nie emigracja, to szkoły gdzieś w zaciszach domowych, nauka języka polskiego. Tutaj nie było kontekstu kwestii języka obcego, ale kwestia tego bezpieczeństwa, czy te bomby spadają, czy nie, czy ktoś niechcący się dowie, że uczy się czegoś innego niż na to pozwala tak zwane państwo islamskie, które na przykład na Uniwersytecie w Damaszku pozmieniało nazwy poszczególnych wydziałów archeologicznych i zastąpiło je prawą i konceptem szariatu, którego zresztą, powiem na marginesie, też nie rozumiało. Ale to już jest chyba na inny odcinek i inne łączenie. Clue tego jest, że wszystko jest połączone. Mamy w krajach arabskich bardzo młode społeczeństwa, mamy brak ojców, mamy dużo dzieci i dużo kobiet, gdzie w większości bogatych krajów arabskich nie ma tak dużej dysproporcji między kobietami i mężczyznami, bo dalej mężczyzn jest więcej, na przykład w Królestwie Arabii Saudyjskiej, ale w tych skonfliktowanych jest więcej kobiet i dzieci niż mężczyzn. Do tego bieda, obozy dla uchodźców, no ale to już wszystko znowu jest tutaj, szanowni Państwo, powiązane. Mogłabym o tym bardzo długo opowiadać, Arturze. Magdaleno, szanowna pani doktor, jeżeli mogę sobie na to pozwolić, to potwierdzę te słowa. Sam widziałem właśnie na południu Libanu palestyńskie obozy dla uchodźców, powiedziałbym obozy dzikie. I powiem szczerze, kiedy na nie patrzyłem, to też miałem takie przemyślenia. Idealne miejsce tak naprawdę dla, nazwijmy to, rekruterów. Smutny taki wniosek, ale przechodzimy w pewien płynny sposób do tematów związanych z terroryzmem. Zajmujesz się aktywnością organizacji terrorystycznych oraz procesami radykalizacji. To jak patrzysz na to, co się dzieje, zwłaszcza w obszarze MENA, to czy te organizacje, o których dzisiaj wiemy, te, które są w cudzysłowie tutaj najbardziej popularne, a raczej najbardziej rozpoznawalne, patrząc z naszego punktu widzenia,
być może pojawia się jakiś nowy podmiot, o którym jeszcze nie do końca jest głośno w mediach, to one, jakbyś miała to określić, na jakim są poziomie, jeśli chodzi o zagrożenie zarówno obszaru MENA, jak i dla nas tutaj w Europie, no bo można trochę tak przyjąć roboczo, ludzie raczej w Europie zaczęli się trochę bezpieczniej czuć, bo oczywiście mierzymy to społecznie miarą zamachów, brzydko mówiąc, udanych, a tak naprawdę wiele się dzieje w tym terroryzmie i w antyterroryzmie, o czym się też medialnie nie rozgłasza. Jak ty ze swoich obserwacji na to patrzysz? Jak podsumowując trochę, na jakim poziomie bezpieczeństwa jakby dzisiaj jest ten obszar MENA, a jak się to też przekłada na Europę? No i nie zapominajmy, że te działania terrorystyczne też mogą być elementem działań wojennych czy okołowojennych, że tak to roboczo nazwę. Tak, myślę, że mamy też kłopot, zauważyłeś, myślę też i w swoich analizach mamy ogromne kłopoty z terminologią. Ja bardzo często też wykorzystuję pewne słowa dlatego, żeby obrazować i tłumaczyć tą rzeczywistość, którą widzimy, ale czasami już nam brakuje słów, bo to wszystko jest właśnie tak ze sobą powiązane. Obozy, które widziałeś, obozy, które też są na terenie Afryki Północnej. Miałam okazję być w kilku takich obozach właśnie na terytorium Libii, które były pod protektoratem organizacji terrorystycznych. Ale chyba ten najgorszy, czyli obóz El Hol na północy Syrii, który tak naprawdę jest ogromnym więzieniem dla kobiet i dzieci, które zostały schwytane po obaleniu Daesh. To znaczy tak, inna sytuacja byłaby, kiedybyśmy rozmawiali kilka lat temu w obliczu, no właśnie, upadku tak zwanego państwa islamskiego, albo kiedy ono by się jeszcze nie pojawiło. Mówilibyśmy o obozach palestyńskich na terenie Jordanii, na terenie Libanu, mówilibyśmy o obozach, które stały się nowymi dzielnicami, o dużej ilości dzieci, o dużej ilości kobiet, o trudnych warunkach życia, ale nie mówilibyśmy w takim spektrum o organizacjach terrorystycznych. I to wydaje mi się, że jest niezwykle istotne. Natomiast ja też w swoich publikacjach bardzo często używam takiego sformułowania jak stracone pokolenie i stracone generacje. I wydaje mi się, że to najlepiej obrazuje, co obecnie widzimy. Dlatego, że w pewnym momencie tylko w El Hol mieszkało ponad 40 000 osób. Obóz był podzielony na części. W najbardziej tej niebezpiecznej było ponad 6,5 tysiąca obcokrajowców. Ja bym je w takie miejsca, chyba najgorsze miejsce na świecie, jakie widziałam, jest to absolutna wylęgarnia terrorystów. Z drugiej strony, jak spojrzycie Państwo na tych potencjalnych terrorystów, to są niewinne dzieci i kobiety, które nawet czasami z dziećmi na rękach, to też opisuję w swojej książce Kobiety, miłość i dżihad, mówią, że nasze dzieci pomszczą naszych wojowników. I powiem Państwu tak, że z jednej strony tak bardzo chciałabym powiedzieć, że jest nadzieja, są programy międzynarodowe, mamy przecież kolejne rezolucje ONZ-u. Natomiast dzieje się tak dużo złego na świecie, a szczególnie w tym rejonie, że nawet staram sobie wyobrazić sytuację, kiedy ja bym mieszkała w takim obozie, w jakim kierunku bym poszła, jeżeli nie udałoby mi się uciec. Jeżeli nawet miała nieradykalne poglądy, musiałabym się dostosować do innych, którzy by mi mówili, co mam robić, w trosce o życie swoje i swoich dzieci. Nie wiem, czy Państwo też wiedzą, te obozy bardzo często były to też miejsca wykorzystywania seksualnego dzieci, kobiet i młodych chłopców, gdzie same już osadzone kobiety tam wykorzystywały swoje koleżanki i swoje dzieci, które się tam znajdowały. To nie zawsze były ich dzieci, o tym też proszę pamiętać. Rzeczy makabryczne, o których mówię, one powodują, że to jest zalążek dla każdej organizacji terrorystycznej i na naszych oczach już wiele lat temu pojawiły się właśnie symptomy tego, o czym niestety mówiło Daesh, czyli tak zwane państwo islamskie. To oni mówili o lwiątkach kalifatu. I też nie chodzi o to, żebyście, szanowni Państwo, teraz na każde dziecko patrzyli z podejrzeniem, bo ma trochę inny kolor skóry. Nie, my musimy zrozumieć, że tylko i wyłącznie edukacja i tylko i wyłącznie zmniejszenie eskalacji problemu i zapewnienie tej szansy na lepsze życie albo chociaż na edukację jest szansą, żebyśmy skręcili z tej drogi, która idzie w bardzo złym kierunku. To znaczy, my wyciągamy jako społeczeństwo międzynarodowe wnioski bardzo szybko, tylko nikt nie wie, co dalej z tym zrobić. Mamy multum struktur, które są niewydajne. Zamiast deeskalować, eskalujemy bardzo często problemy i kłopoty Bliskiego Wschodu, bo proszę zwrócić uwagę nie tylko na NATO, ale na aktywność Unii Europejskiej.
z jednej strony mamy misję na Morzu Śródziemnym, a z drugiej strony, patrząc na terytorium Libii, mamy Francję i Włochów, którzy stoją po przeciwnej stronie barykady i walczą o własne interesy, nie Unii Europejskiej, nie NATO, tylko Francuzi o swoje, a Włosi o swoje. Na obcym terenie i patrząc teraz na teorię działań militarnych, mówimy tutaj o wojnie czy asymetrycznej, czy o wojnie proxy, bardzo lubimy to sformułowanie. I takich przykładów jest więcej. Jemen jest też tym przykładem. Niestety sama aktywność Hamasu, o którym słyszymy cały czas i to, co dzieje się po stronie Izraela, tłumaczy nam, że tych dzieci w tych obozach będzie tylko i wyłącznie więcej. Natomiast bez jakiejś mądrej strategii i strategii migracyjnej, bo szanowni państwo, to też nikogo nie uspokoję, migracja była, jest i będzie i ona się nie skończy i lepiej też nie będzie, bo wojny, konflikty to jest jedno. Mamy do czynienia ze zmianami klimatycznymi. Jeżeli państwo jesteście i byliście kiedykolwiek w jakimś kraju arabskim albo na Bliskim i Dalekim Wschodzie, zdajecie sobie doskonale sprawę, że są miejscowości, które jeszcze 15 lat temu istniały, na przykład w Iraku. Obecnie nie ma tam nawet kropli wody, już nie mówię o wodzie pitnej. Jest to po prostu wyschnięty kawałek pustyni, a niegdyś były to miejscowości, miasteczka między 30 a 50 tysięcy mieszkańców. Wszyscy musieli odejść z uwagi na zmieniający się klimat. Do tego mamy do czynienia z sytuacją, gdzie obozy są tworzone w sytuacji, gdzie na przykład rząd iracki nie panuje nad sytuacją w Iraku i też każdy walczy o przetrwanie. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie widzicie z daleka swój dom, teren jest nierozminowany, a jesteście w obozie ze swoimi oprawcami. Kto ma zrobić z tym porządek? I tu jest znowu pytanie, kogo obarczyć za to odpowiedzialnością, bo Irakijczycy mówią jeszcze co innego. To wy przyjechaliście, zbombardowaliście nasz kraj i od tamtego momentu są konflikty. I to jest dopiero, że tak powiem, tłumaczące, co jest w głowie ludzi, którzy tam żyją. Tak, 2003 rok, doskonale oboje to pamiętamy. Prawda, Artur? Operacje reagowania kryzysowego. Irak, operacje, też jako Polacy tam byliśmy i dalej jesteśmy przecież w Iraku. W Libanie. Obserwujemy, aktywnie bierzemy w tym udział, tylko jest to dalej działanie ad hoc, niekoniecznie rozwiązywanie problemów ludzi, którzy tam mieszkają i bardzo często mogą być tym narybkiem do aktywności terrorystycznej, może już innej organizacji. Może nie będzie to Daesh, może nie będzie to już Al-Kaida, ale będzie to nowa organizacja, hybryda i połączenie ideologii jednej z drugą. Bo tak dzieje się, kiedy analizujemy kilkadziesiąt lat aktywności różnych organizacji terrorystycznych. One zmieniają swój kierunek, one zmieniają swoją ideologię i patrząc na arenę międzynarodową, politykę, również dopasowują się bardzo szybko do realiów i wykorzystują zazwyczaj tych najbiedniejszych. I to jest i na Bliskim Wschodzie, czy też w Afryce, która jest drugim takim epicentrum, w zasadzie pierwszym głównym epicentrem terroryzmu na świecie, patrząc i wskazując Państwu tutaj jako źródło globalny indeks terroryzmu z ostatniego roku. A jesteś w stanie dokonać takiej prognozy, projekcji dla samego obszaru MENY, a osobno dla Europy? Te zagrożenia to będzie status quo? Będą się zmniejszać, czy będą się zwiększać? Jak według Ciebie to może wyglądać? Też bardzo Ci dziękuję za kolejne trudne pytanie. Wiedziałam, że nie będzie łatwo. Bardzo dziękuję. Wiedziałam, że nie będzie łatwo. Łatwo jest u innych, nie tutaj. Łatwo jest u innych. No, dokładnie. Natomiast jest to bardzo trudne. Ja też proszę, szanowni państwo, też nie odnieść takiego wrażenia, że to jest łatwe, bo ja staram się łączyć wszystko i że tak powiem, mówię z pewną płynnością, wręcz przeciwnie. Jestem coraz bardziej w tym wszystkim zagubiona, bo nawet patrząc na konflikt, który obecnie jest na wszystkich możliwych stacjach telewizyjnych i we wszystkich mediach społecznościowych, czyli rok aktywności Hamas-Izrael, bardzo ciężko nam prognozować coś bez wzięcia udziału na przykład tego, co się będzie działo na naszej wschodniej granicy. Proszę pamiętać, że sytuacja na Ukrainie, to co wydarzyło się wobec aktywności rosyjskiej na Ukrainie i wojny, która się rozpoczęła, nowego frontu wojennego i napaści, która miała miejsce, również skonfliktowała Bliski Wschód. Rosnące ceny żywności, cała Afryka Północna i Bliski Wschód jest również dotknięta konfliktem i wojną na Ukrainie. Natomiast pokazując to w ten sposób i projektując, według mnie bardzo ważna jest teraz zarówno reakcja regionu na to, co się dzieje między Hamasem i Izraelem i to, czy dojdzie do jakiegokolwiek sojuszu i konfrontacji. Wydaje mi się, że przed 5 listopada możemy dać dwie trajektorie. Albo zobaczymy Bliski Wschód jeszcze w większym ogniu
po wygranej Donalda Trumpa, albo zaobserwujemy większą aktywność dyplomatyczną, jeżeli wygra Kamala Harris. Stany Zjednoczone mają tutaj 2 kandydatów na prezydenta. Ich wybór będzie znaczący w tym, co będzie dalej robił Izrael, bo wiemy doskonale, że tutaj Joe Biden, który próbuje powstrzymać Netanyahu w eskalacji konfliktu, który nie ma już, i tutaj ad vocem do sytuacji, nic już do stracenia, i tylko dalej kontynuacja aktywności militarnej jest tutaj jego zadaniem, bo nie ma innej możliwej opcji. To czy będą dalsze rozszerzone ataki, czy nie, mogą tylko i wyłącznie zmienić wybory w Stanach Zjednoczonych. Często też mówię o Rosji i o aktywności rosyjskiej, ale wydaje mi się, że to jest czas na kiedy indziej. Natomiast jedną pewną rzeczą, którą na pewno mogę Państwu powiedzieć, to będzie wzmożona migracja. Wzmożona migracja, którą już obserwujemy, i tak jak wobec każdego konfliktu, wzmożona migracja najpierw jest do krajów ościennych, a już ponad 1 000 000 osób, nowych osób, które znalazły się na terytorium Libanu. Liban, który już wielokrotnie zbankrutował, obecnie też jest w katastroficznej sytuacji. Będzie to powodować dalsze problemy właśnie migracyjne. W obliczu tego kryzysu zaraz będzie Turcja, bo patrząc regionalnie, w jakim kierunku ludzie będą się przenosić i będą uciekać, migracja zawsze jest z południa na północ i ze wschodu na zachód. Tak było zawsze, tak jest i też prawdopodobnie będzie, więc to jest ta jedna z tych projekcji, trochę oczywista i trochę wstyd mi, że jest to tak oczywiste i jednocześnie tak proste. Natomiast myślę, że dobrze byłoby się zastanowić, no właśnie, jak wyglądają te geopolityczne interesy, sojusze i relacje między tymi 2 stronami, bo mimo wszystko Egipt i Jordania balansują dalej między Hamasem a Izraelem. Arabia Saudyjska i Zatoka Perska. Z jednej strony kraje Zatoki, zwłaszcza Arabia Saudyjska, potępia izraelskie naloty na strefę Gazy, jednak nie wspiera otwarcia się na Hamas z powodu jego powiązań z Iranem. Saudyjczycy znormalizowali przecież stosunki z Izraelem, tutaj przypadek porozumień abrahamowych, i starają się balansować między poparciem dla sprawy palestyńskiej, a swoim takim, patrząc wprost, pragmatyzmem politycznym. Iran, sojusznik Hamasu, jawnie wspiera organizację, jawnie dostarcza broń, fundusze i polityczne wsparcie, natomiast też irańscy przywódcy często wypowiadają się przeciwko i Izraelowi i wzywają do obrony Palestyny. Przechodząc do Afryki Północnej, Maroko również znormalizowało relacje z Izraelem w ramach tych samych porozumień abrahamowych, ale jednocześnie potępia izraelską agresję. Nie angażuje się też militarnie w konflikt. Tunezja, bardziej krytyczna wobec Izraela, wyrazy solidarności dla Palestyńczyków i krytykuje działania izraelskie. Turcja, która będzie teraz najbardziej narażona na to, co dzieje się w regionie, jest jednym z głównych krytyków Izraela, ale jednocześnie wyraża silne poparcie dla Palestyńczyków, niby wzywa do międzynarodowej interwencji przeciwko izraelskiej agresji, ale jednocześnie ma tam w rejonie swoje macki i również swoje problemy ekonomiczne. Dlatego też ma to niezwykle istotny wpływ na migrację. Ja też wielu, że tak powiem, tematów nie dotknęłam, natomiast tutaj wewnętrzne przesiedlenia, uchodźcy szukający schronienia poza granicami Palestyny, i, że tak powiem, kolejne bombardowania, kolejne blokady, ograniczony dostęp do podstawowych zasobów, czyli woda, żywność, opieka zdrowotna, będą zmuszać tysiące nie tylko Palestyńczyków do opuszczenia swoich domów, ale też tych, którzy stwierdzą, że nie da się już żyć w ich krajach, bo nie ma edukacji, bo nie ma opieki zdrowotnej, no właśnie, bo nie ma szansy na lepsze życie. I odchodząc na chwilę od tego tematu bliskowschodniego, szanowni Państwo, Sudan. O Sudanie bardzo mało się mówi, natomiast Sudan też jest w obliczu gigantycznej katastrofy humanitarnej i rzesza ludzi, która również będzie szukać schronienia poza granicami Sudanu. Myślę, że to może być świetna okazja i pretekst do rozmowy o Sudanie innym razem, ale to tylko potwierdza tą trywialną tezę, że stoimy w obliczu kolejnej masowej migracji. Natomiast musimy w pewnym sensie poczekać do 5 listopada i wyborów w Stanach Zjednoczonych i wtedy będę mogła powiedzieć więcej. Rozumiem, że czeka nas taki zero day i wtedy pewnie, tak jak słusznie sama powiedziałaś, więcej będzie można powiedzieć. A jak względem tego, co przed chwilą zresztą powiedziałaś, co skomentowałaś, jak ma się też radykalizacja? No bo terroryście nierówny są ci, którzy funkcjonują w ramach organizacji terrorystycznych, są ci, którzy de facto poza internetem bądź tylko po prostu odbiorem pewnych treści
nie dwustronnych, czyli tylko komunikowanie, nawet nie komunikacja, przyznają się do tych organizacji, a one znowu się przyznają do zamachowców, to jak dzisiaj tak naprawdę bardzo groźna w tym wszystkim jest radykalizacja? Czy ona się coś zmieniła? No, grubo ponad 2 lata temu, grubo ponad 100 odcinków podcastu Na celowniku temu rozmawiałem w 28 odcinku z doktorem Kacprem Rękawkiem i tam poruszaliśmy między innymi też kwestię takiego wywiadu, który z nim przeprowadziłem, deradykalizacja, niekryminalizacja, inne sposoby walki z islamskim terroryzmem. On tu oczywiście wskazywał ten islamski, ale czy według ciebie, jakbyś dzisiaj miała ocenić, też już z perspektywy pewnego czasu, to jednak ta deradykalizacja ma jakiś sens, przynosi efekty, czy jednak jest to już na tyle spory problem, że nie jesteśmy do końca w stanie tego robić, bo umówmy się, no są to rzeczy też kontrowersyjne, bo ponosimy pewien koszt na osoby, no na kryminalistów, mówiąc wprost, środki, które moglibyśmy poświęcić na inne potrzeby społeczne. Jesteś w stanie do tego jakoś się odnieść, to skomentować? Artur, wydaje mi się, że wywołujesz kolejny gigantyczny temat, bo procesy radykalizacji nie istnieją i analizy bez procesów, programów exit, ja je nazywam programami exit, czyli deradykalizacji. Miałam okazję być w kilku ośrodkach deradykalizacji, również w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Byłam, szanowni państwo, w Mekce i w Medynie, gdzie jest obóz deradykalizacji dla kobiet przyniesionych z Guantanamo. Miałam okazję być, widzieć jak to wygląda bezpośrednio. Mogę o tym też bardzo znowu długo opowiadać, ale miałam okazję zapoznawać się ze strategiami na temat radykalizacji i jestem w takim programie dla ekspertów właśnie tej prewencji radykalizacyjnej, którzy zajmują się również tym, no właśnie, co robić i czy deradykalizacja ma sens. I powiem Państwu, że znam przykłady, które się zupełnie nie udały, przykłady z Nadloary i mówiąc bardzo nieelegancko, eksperyment, gdzie po tygodniu wszyscy uciekli z ośrodka, przepraszam, że tak krótko i trochę sarkastycznie, ale o nim mogę opowiedzieć trochę więcej, jak będziemy mieć na to więcej czasu. Przykład saudyjski, który jak dla mnie jest początkiem, natomiast jest rozpisany na kolejną dekadę, trwa od 2017 roku, już jest 2024, jeszcze się nie skończył. Natomiast bardzo ważny aspekt, Arabia Saudyjska ma na to pieniądze, Francja niekoniecznie. I 2 zupełnie skrajne przypadki, bo tutaj trochę inny ustrój polityczny i inne zasady deradykalizacji i we Francji również. Natomiast opowiem Państwu, żeby dać też coś pozytywnego. W 2019 roku miałam okazję przebywać w Kosowie, gdzie niemieckim samolotem przywieziono 100 bojowników Daesz, kobiet i dzieci pod Prysztinę. Od tamtego czasu, że tak powiem, latam do Kosowa i jestem w stanie Państwu powiedzieć, że jedyny pozytywny przykład deradykalizacji, który widziałam, jest w Kosowie. W zeszłym roku miałam okazję ponownie być i obserwować tak zwane mother schools, czyli szkoły matek, które koncentruje się na edukacji właśnie matek w zakresie wczesnego rozpoznawania oznak radykalizacji u swoich dzieci. Bo to, o czym warto powiedzieć, kobiety, które przewieziono, kobiety i dzieci, najpierw trzeba było zbadać, czy to są dzieci tych kobiet, więc to kosztowało ogromne pieniądze. Później wybuchła pandemia. Rząd Kosowa również, że tak powiem, z uwagi na swoje wewnętrzne problemy, a raczej kwestie uwikłania finansowego, na to też nie mam czasu, żeby rozwinąć ten temat, był w trudnej sytuacji, ale dzięki funduszom europejskim i aktywności na przykład RAN-u, właśnie z którym współpracuję, Radicalization Awareness Network, czyli sieci prewencji radykalizacji, i finansowania oddolnego, NGO-sów, ludzi, kobiet i mężczyzn, którzy po swojej służbie w policji, społeczników, aktywistów dali z siebie wszystko, bardzo często bez żadnego wynagrodzenia, żeby pomóc tym dzieciom na nowo wejść do społeczeństwa, które wcale ich nie chciało. Nauczyć ich języka albańskiego, bo większość dzieci urodziła się już tam, urodziła się w Syrii i w Iraku. Przywieziono dzieci, które od najmniejszych miały po 2-3 miesiące, ale miały i 16, 17, 18 lat i wcale nie chciały być w Kosowie. Ich matki i Kosowarki, nie wiadomo co stało się z ojcami, ale znowu wydaje mi się, że tutaj Artur to jest też świetny przykład na inną rozmowę. Natomiast program ten działa, możecie go sobie Państwo wygooglować. Ja też mam 2 takie nagrania, do których jeżeli będzie tutaj przestrzeń, mogę podesłać linki, bo opisuję i, że tak powiem, artykułowo i werbalnie o tym, co się tam dzieje. Program, który zdał efekty i te kobiety dzięki edukacji, wsparciu NGO-sów i GIOS-ów, czyli i organizacji rządowych i pozarządowych, włączyły się do środowiska. Tylko proszę pamiętać, że
to jest dalej dopiero kilka lat. Możemy ocenić, czy proces się udał, przynajmniej jak zamkniemy pełną dekadę. Jak te dzieci pójdą do szkoły, pójdą na studia, założą rodziny. Nie jest też powiedziane, że nagle coś się nie wydarzy w ich życiu przełomowego, co zmienia trajektorię i okazuje się, że ktoś powraca do radykalnych czy też ekstremalnych poglądów. Natomiast w programie tym kosowarskim uczy się, jak wpływać na dzieci w sposób pozytywny, promując i zaufanie w rodzinie i dialog, ale to, co jest bardzo ważne, to, co jest też w programie saudyjskim, wsparcie psychologiczne i edukacyjne praktycznie bez ograniczeń. Takie osoby, opiekunowie indywidualni, którzy tłumaczą, ale też coś, co według mnie jest kluczem w programach Exit, zaangażowanie religijne i imamowie, którzy się w to włączyli, którzy tłumaczą religię. No i dochodzimy do kolejnego trudnego tematu, bo religię trzeba tłumaczyć. Ta osoba, która tłumaczy, musi mieć te umiejętności, żeby przekazywać swoją wiedzę, a przede wszystkim wiedzę i posłuch społeczny. Chodzi o autorytety. Żyjemy w czasach, w których nie ma się autorytetów i bardzo często jak dzielę, tak mówiąc w cudzysłowie, terrorystów, to są albo ten narybek, który trafia do organizacji terrorystycznych, bardzo często używam sformułowania, że są to osoby bez świętości, bez religii i bez autorytetów. Dopiero w organizacji uczą się świętości, autorytetów i religii. Ale wydaje mi się, że tutaj też moglibyśmy oczywiście jeszcze dużo na ten temat powiedzieć. Zagraniczni bojownicy, terroryści, bojownicy Foreign Terrorist Fighters, FTS, albo czy podróżujący bojownicy Travel Terrorist, różnie ich nazywamy. Oni są, wyjechało ich dużo, bo wedle szacunków organizacji Frontex ponad 43 000 osób z samej Europy wyjechało na Bliski Wschód. I tak, szanowni państwo, główne pytanie, które zazwyczaj pada, czy wrócili? Tak, oczywiście, że wrócili. Natomiast większej ilości kobiet i dzieci, bardzo często były to osoby z podwójnymi obywatelstwami albo z pojedynczymi, utraciły prawo do swojego obywatelstwa, teraz chcą powrotu. Są osoby, które wypowiadają się i mówią, że były skrajnie opętane przez radykalną ideologię, już do niej nie należą. Natomiast powiem w ten sposób, mamy bardzo wiele problemów, staramy się jak możemy, różnymi kanałami. Natomiast są przykłady, na których można się, tak powiem, brać przykład. No i powiem, że tutaj Kosowo robi naprawdę świetną robotę i jestem z nich ogromnie dumna. Znam osobiście te osoby, znam te case'y, znam te przypadki. Jak i chłopaka, który włączył się w aktywność Daesz, wrócił do Kosowa i jest wykorzystywany obecnie przez rząd Kosowa w programach edukacyjnych i jeździ po szkołach i opowiada, dlaczego przyłączył się do organizacji i mówi o tym w kontekście negatywnym, ale jednocześnie wiecie państwo, ma dalej ten błysk w oku i mówi nastolatkom, no bo wiecie, chciałem broni, chciałem walczyć za słuszną sprawę, chciałem być w grupie, nie miałem tego tutaj. Natomiast oni sfinansowali mi podróż, tyle i tyle mi zapłacili. Opisuje, jest tak naprawdę żywą biblioteką, która bardzo trafia do młodych ludzi. I patrząc na tego typu przykłady, wydaje mi się, że to ich powinniśmy takie osoby wykorzystywać właśnie w programach Exit, ale jednocześnie w programach prewencji, które można byłoby zaimplementować w Polsce na różnym poziomie edukacji, bo ekstremizm ma bardzo wiele odcieni, bardzo wiele różnych kolorów i nie zawsze jest islamski. I o tym warto też mówić. Zainicjowałaś, Magdaleno, tak wiele wątków, że ja się obawiam, ile odcinków podcastu jeszcze przed nami. Ale mówiąc całkiem poważnie i idąc ku końcowi. Przed naszą rozmową, kiedy jeszcze ustalaliśmy, o czym będziemy rozmawiać, a właściwie czym będzie nasz punkt wyjścia do całej naszej rozmowy, bo ona jest całkowicie w pewien sposób spontaniczna i zaplanowana tylko w pierwszym pytaniu. Rozmawialiśmy też o Rosji. No, to jest ten podmiot, który ma swoje macki w najróżniejszych punktach obszaru MENA i nie zapominajmy Europy także, ale chciałbym zapytać, bo wspomniałaś o imamach, wspomniałaś o pewnego rodzaju mentorach, autorytetach, ich kryzysie i tak dalej. Czyli tych osobach, które w pewien sposób mają tłumaczyć każdemu, który, tak to nazwijmy, wchodzi w dorosłe życie, bądź potrzebuje pewnego wskazania kierunku, bądź dróg, gdzie, czego szukać, to mamy czasem problem w postrzeganiu i takie osoby nam są potrzebne. I rozmawialiśmy między innymi właśnie o Egipcie, o Libanie, o paru innych jeszcze miejscach, gdzie te postrzeganie najróżniejszych podmiotów na arenie międzynarodowej, czyli nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie państw, mimo że definicja mówi trochę inaczej, jeśli chodzi oczywiście o stosunki międzynarodowe, to w różnych miejscach na tą Rosję patrzy się inaczej. W Egipcie potrafią ludzie powiedzieć, że ich największymi przyjaciółmi są, uwaga, Amerykanie i Rosjanie. Ostatnio rozmawiałem
w podcaście z Agnieszką Filipiak na temat Gruzji i tam też jest pewna taka przestrzeń, mentalność, nie wiem do końca jak to nazwać, jak to zdefiniować, że z jednej strony chce się być prounijnym, jest się już jako państwo kandydatem do Unii Europejskiej i tej integracji bardzo się chce. Z drugiej strony to nie jest znak równości z byciem antyrosyjskim. Podobna sytuacja przecież raczej miała niż ma i to gdzieś spada w Ukrainie i też ostatnio o tym rozmawiałem znowu z pułkownikiem Korowajem, który też to w pewien sposób potwierdzał. No, te sympatie rosyjskie były inne i też pewne rzeczy się nie wykluczały. Czy możesz krótko powiedzieć i zwrócić na to uwagę, bo myślę, że nam wszystkim jest to potrzebne, aby zrozumieć, że w różnych miejscach świata nie wszyscy do tego podchodzą zero-jedynkowo, tak? My bardzo często rozmawiając i o służbach specjalnych i o tej takiej, nazwijmy to geopolityk, to wskazujemy, że istnieje jeszcze kolor szary, nie wszystko jest białe, czarne, nie wszystko jest właśnie zero-jedynkowe. My chyba jako Polacy i trochę jako Europa właśnie niestety w ten sposób dzielimy, a gdzie indziej na świecie jest to spojrzenie inne i potem przez to, bo mamy trochę inną perspektywę, inną optykę, nie rozumiemy czyjegoś myślenia, powiem więcej, nie jesteśmy w stanie go w ogóle zaakceptować. I nie chodzi mi o to, aby teraz usprawiedliwiać jakiekolwiek rosyjskie działanie. Ono jest zbrodnicze, ono jest mordercze, nie ma w ogóle dyskusji na ten temat. Ale żebyśmy zrozumieli, dlaczego, nie lubię tego słowa, ale go użyję, inni myślą inaczej. Jasne. Ja też absolutnie się tutaj zgadzam i to jest bezdyskusyjne, jeżeli chodzi o aktywność rosyjską i o te zbrodnicze działania. I tutaj też absolutnie się pod tym podpisuję. Tylko proszę teraz, Szanowni Państwo, zrozumcie i postarajcie się zrozumieć inny punkt widzenia. To znaczy, że narody arabskie żyjące w autorytarnych systemach często postrzegają Rosję Władimira Putina jako wzór do naśladowania. Głównie za wspólne wartości, za podejście do sprawowania władzy. Natomiast relacje też Rosji z wieloma przywódcami arabskimi, one są niestety bardzo dobrym dowodem na bardzo silne więzi, jakie Moskwa przez lata zbudowała z krajami arabskimi, które cenią sobie stabilność, cenią sobie bardzo kontrolę nad społeczeństwem, nad polityką zagraniczną, niezależną od wpływów Zachodu. To jest bardzo przemyślane to, co powiedziałam. Wiem, że oburzające może dla niektórych, że cena stabilności i kontroli nad społeczeństwem jest priorytetem, ale tak, Szanowni Państwo, w różnych szerokościach geograficznych ludzie myślą inaczej i czasami takie trywialne stwierdzenia trzeba nam powtarzać, czasem nam, akademikom również, bo punkt widzenia po prostu zależy od punktu siedzenia. I jeżeli opowiem Państwu też o kilku przykładach, od razu tutaj wspomnę, że jako ekspertka Instytutu Badań nad Turcją właśnie analizuję rosyjskie, arabskojęzyczne media w krajach arabskich. I Szanowni Państwo, to co tam się dzieje i to na przykład jak Polska jest przedstawiana, może być znowu kolejnym punktem wyjścia do tego, o czym można rozmawiać i dlaczego jesteśmy też tak oceniani przez na przykład niektóre narody arabskie. Ale dając za przykład Syria, interwencja wojskowa, 2015 rok. Wiem, że nie mamy czasu, dlatego tak po wojskowemu, krótko, treściwie i na temat. Rosyjska interwencja w syryjskiej wojnie była kluczowa zarówno dla Bashara al-Assada, jak i dla Putina. Rosja wspiera militarnie Syrię, dostarcza uzbrojenie i dzięki Rosji w zasadzie siły rządowe odzyskały tereny opanowane przez opozycję i pokonano tak zwane państwo islamskie, ale nie tylko. Dogadano się z najemnikami i z organizacjami terrorystycznymi i zwieziono ich do jednej głównej prowincji Daraa w Syrii. W zeszłym roku w maju miałam okazję być w Syrii i widzieć zgliszcza nie tylko wojny, ale też proces wywożenia tych bojowników z Syrii, albo być właśnie w obozach dla uchodźców i obserwować to, co zrobiło Daesh w przepięknej, starożytnej Palmirze. I powiem Państwu, obrazy z flagami rosyjskimi są w Syrii normalnością. Napisy w cyrylicy na budynkach Minniet, bo Rosja rozminowywała ten teren, są również normalnością. Na trasie ponad 70 km z rosyjskiego, bym powiedziała, syryjsko-rosyjskiego Tartus, czyli bazy wojskowej rosyjskiej w Syrii w kierunku Aleppo i dalej do Palmiry, są normalnością. Obrazy dziękczynne, monumenty dla rosyjskich żołnierzy są normalnością. Jeżeli w takich realiach byście się obudzili, że to Rosjanie porządkują, rozminowują teren,
nie dotykają syryjskich kobiet, od razu powiem, nie gwałcą syryjskich kobiet, żyją równolegle w społeczeństwie, zaprowadzając porządek w mniemaniu syryjskim, punkt widzenia ma prawo się zmienić. Rosja ma dwie główne bazy lotnicze, dwa bazy wojskowe w Syrii, czyli właśnie Tartus, o którym powiedziałam, czyli morską bazę, ale ma też Chmeim w Lataki bazę lotniczą. Od kilkudziesięciu lat jest tam, była i, że tak powiem, się zadomowiła. Egipt, powiedziałeś, że no właśnie, nawiązując tutaj do twojej, Artur, wypowiedzi, że no właśnie, dwa główne mocarstwa, dwóch przyjaciół, Rosja i oczywiście Stany Zjednoczone. Rosja i Egipt podpisały bardzo liczne umowy na dostawy broni. Tutaj rosyjskie myśliwce Su-35 jako standard obecnie, ale też budowa elektrowni jądrowej w miejscowości Eldaba. I tutaj rosyjska firma podpisała taki kontrakt na budowę, największy w zasadzie projekt w Egipcie, który ma być ukończony w 2028 roku. Tutaj też wznowienie połączeń turystycznych z Rosji do Egiptu. No wiemy, Rosja, Sharm el-Sheikh, Rosjanie w Egipcie. No to jest znowu temat, który moglibyśmy rozciągnąć na kolejne serie rozmów, ale rosyjscy turyści stanowią dalej istotną część turystyki w Egipcie, która przekłada się po prostu na silne więzi gospodarcze. Libia, Khalifa Haftar, wschodnia Libia, grupy Wagnera są też absolutnie tutaj normalnością. I jest to kontrnarracja do Stanów Zjednoczonych, no ale też Rosja też dąży tutaj do zabezpieczenia dostępu do libijskich zasobów ropy naftowej i tutaj Gazprom i Rosneft zawierają w dalszym ciągu kontrakty na eksploatację tych zasobów. Algieria, mogłabym też dużo mówić. Rosja regularnie dostarcza czołgi, artylerię, system obrony powietrznej, aktywna też w energetyce. Ale przechodząc na chwilę, żeby też nie było tylko o Afryce Północnej i to dodam poza Syrią, że Arabia Saudyjska, no tutaj też silne relacje w ramach grupy OPEC, by regulować oczywiście podaż surowca na rynku globalnym. Natomiast saudyjski minister obrony był z wizytą w Moskwie w 2021 roku i również podpisał porozumienie, które dotyczy współpracy wojskowej i obecności rosyjskiej technologii w Arabii Saudyjskiej. Tak samo Irak, tutaj czołgi T-90, śmigłowce bojowe Mi-28. Irak podpisał umowy na dostawy też większego, szerszego uzbrojenia, które miało pomóc w walkę właśnie z Daesh. No i tak samo Lukoil i Gazprom jest obecny w Iraku. Chyba największy, o ile się nie mylę, to jest pole naftowe West Kurna, które jest jednym z największych pól naftowych w Iraku. Palestyna i tutaj też mogłabym powiedzieć, że Rosja stara się utrzymać neutralną pozycję w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Z jednej strony wspiera Palestyńczyków, z drugiej strony przecież w 2019 roku prezydent Rosji spotkał się z Mahmudem Abbasem, potwierdzając też wsparcie dwupaństwowego rozwiązania, więc to też jest bardzo ciekawe. Liban, o którym też już mówiłeś, wsparcie dla Hezbollahu, chociaż Rosja oficjalnie nie popiera Hezbollahu, który jest uważany i traktowany za organizację terrorystyczną w wielu krajach, to Moskwa toleruje jego działania w Syrii i Libanie i postrzega go, bym zaryzykowała stwierdzenie, jako regionalną równowagę sił. Więc jak widać, dużo się dzieje z tej strony. Jakbym miała je tak reasumować, no to mamy akcenty wojskowe, czyli prywatne firmy wojskowe, mamy inwestycje energetyczne, no i wsparcie dyplomatyczne. No i znów, Arturze, mogłabym dużo mówić, ale przez to mam nadzieję i przez te przykłady zrozumiecie Państwo, że no właśnie ten autorytet Rosji jest budowany przez lata i co powiem więcej, na przykładzie Libii, to wydaje mi się clue. Rosja do dnia dzisiejszego realizuje porozumienia podpisane, sygnowane przez Muammara Kaddafiego. Mimo upadku dalej, tak powiem, współpracuje ze stroną libijską, a przecież mogłaby nie dostarczać broni. Pieniądze zostały zapłacone, mogłaby, że tak powiem, podejść inaczej do tego problemu, a dalej kontynuuje politykę i kierunek, który obrała. I to podoba się w narracji arabskiej i to zasługuje na szacunek wśród Arabów i dlatego to powinniśmy zrozumieć. Będziemy się niestety żegnać otwarci na wiele nowych odcinków i głodni wiedzy, którą mam nadzieję niedługo już pozyskamy. Bardzo serdecznie, Magdaleno, dziękuję. Dziękuję również. Bardzo dziękuję za zaproszenie i przepraszam, że tak powiem czasami zbyt obszernie, ale starałam się najkrócej jak się da, ale mam nadzieję, że była to wartość dodana. Oby tak nasi słuchacze to odebrali. Zgadza się.
Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku była dr Magdalena El-Gamari, kierowniczka pracowni bezpieczeństwa kulturowego Collegium Civitas, ekspertka Instytutu Badań nad Turcją, autorka książek i artykułów. Jeszcze raz bardzo serdecznie Pani doktor dziękuję. Bardzo dziękuję. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/Na Celowniku.